Dzień dobry moi drodzy, dziś kolejna dawka niewiarygodnych perypetii zdrowotnych Hitmana. Jak pamiętacie, ostatni odcinek zakończył się w dość niepokojącym momencie. Nie mogliśmy dobudzić bestii. Patrzyliśmy w jego oczy, a mówi się, że to zwierciadło duszy. I widzieliśmy tylko zamglone, puste spojrzenie, wpatrzone w jeden punkt. I było w nim coś, co naprawdę mroziło krew w żyłach. Coś jakby ciche wołanie o pomoc, połączone z jednoczesnym komunikatem: odchodzę, pomóżcie mi. Nie czekając ani chwili, szybko zebraliśmy się i pojechaliśmy do weterynarza. Po wstępnych badaniach, w tym USG najważniejszych narządów, padła diagnoza: prawdopodobnie jakaś wewnętrzna infekcja. Ale żeby to potwierdzić, potrzebne będą kolejne badania, m.in. krwi, moczu i kału. Kiedy lekarz dowiedział się, że mamy jeszcze drugiego kota, Nadira, stwierdził, że jego również trzeba będzie przebadać. Być może Hitman zaraził się czymś od niego. I tu zaczęły się wątpliwości, bo jak pamiętacie, przed zabiegiem Hitman był przebadany dosłownie na wszystkie strony. Nie znaleziono nic niepokojącego. A nagle, dokładnie w dniu wizyty na zmianę opatrunku, kot zaczyna wyglądać tak, jakby miał odejść. Co się zmieniło? Dostał inne leki. Pojawiła się więc myśl, a może wstrząs anafilaktyczny, uczulenie na któryś ze składników nowych leków, ale lekarz od razu wykluczył taką możliwość. Na ten moment kroplówka, do domu i uważna obserwacja. Jutro widzimy się na kolejnej kroplówce i wtedy będziemy myśleć, co dalej. Kroplówka na pewno nie zaszkodzi. Dobre nawodnienie organizmu zawsze się przyda, ale czy pomoże, tego nie wiedział nikt. Żeby oddać stan, w jakim znajdował się Hitman, powiem tylko jedno. Choć na co dzień to siła spokoju, to, że przeleżał prawie 3 godziny na stole zabiegowym z podpiętym wenflonem i ani razu nie okazał najmniejszego zniecierpliwienia, to było co najmniej dziwne. Po kroplówce z wenflonem w łapie, bo na razie nie było sensu go wyciągać, pojechaliśmy z Hitmanem do domu. Miała godzina za godziną i żadnej znaczącej poprawy nie było. Choć serce krajało się na myśl, że męczę istotę, która ledwie trzyma się na nogach, do końca dnia skupiłem się na jednym, żeby jak najwięcej udało się wcisnąć mu jedzenia. Wpłynie, bo wpłynie, ale zawsze coś. Zwłaszcza, że właśnie po tym karmieniu na siłę widać było jakby maleńką poprawę. A wieczorem Hitman już nawet skubnął sam kilka ziarenek. Następny dzień u weterynarza nie przyniósł nic nowego, kroplówka i na razie obserwujemy. Niestety było widać, że raczej nie ma żadnego realnego pomysłu, co tak naprawdę mogło się Hitmanowi przydarzyć. I choć można i trzeba mieć zaufanie do ludzi, którzy kształcili się w konkretnym kierunku, to ich bezradność potrafi nieraz być przytłaczająca. Czasem trzeba spróbować wziąć sprawy we własne ręce. Poprosiłem o wydruk całej historii choroby. Po kroplówce pojechaliśmy do domu z zaleceniem, że jutro mamy przyjechać na kolejną. Nauka, obserwacja, analiza, wyciąganie wniosków to coś, co fascynuje mnie całe życie i coś, co jest podstawą wielu zawodów, w tym również weterynarza. Więc trzeba spróbować ustalić, co tak naprawdę się stało. Na pierwszy ogień poszły leki, które Hitman dostał tego dnia. Analiza składu chemicznego, podstawowe skutki uboczne podane przez producenta. Oczywiście pozostają jeszcze przypadki jednostkowe, których producent nie ma obowiązku wymieniać, albo reakcje na połączenie dwóch związków chemicznych, których zazwyczaj się nie obserwuje, a które akurat mogłyby przydarzyć się Hitmanowi. Ale na tym etapie postanowiliśmy to wykluczyć. Więc co jeszcze wydarzyło się tego dnia? Właściwie nic. Zmiana opatrunku pod narkozą. Przez chwilę pojawił się nawet pomysł, że sam opatrunek gdzieś uciska, powodując zaburzenia krążenia, ale to też raczej nie to. Co więc jeszcze? Sam fakt wyjazdu do weterynarza, czyli stres. A silny stres u kotów może objawiać się m.in. gwałtownym spadkiem poziomu cukru we krwi. I nagle wszystkie elementy zaczęły do siebie pasować. Hitman, przez miesiące wyniszczony lekami,
z wyraźną niechęcią do jedzenia, dodatkowo przegłodzony nie wiadomo po co przed wizytą i stres, czyli kolejny spadek cukru we krwi. A kiedy dodać do tego wszystkie zaobserwowane objawy, otrzymujemy książkową hipoglikemię. Stan, który bez odpowiedniej reakcji jest bezpośrednio zagrażający życiu. Czy kroplówki z elektrolitów mogłyby w tej sytuacji coś pomóc? Raczej niewiele, poza samym nawodnieniem. Owszem, gdyby była to glukoza, sprawa wyglądałaby inaczej, a tak niestety każdy codzienny, wielogodzinny wyjazd na kroplówkę prawdopodobnie kończył się kolejnym spadkiem cukru. Pozostało więc jedno, wciskać hitmanowi jak najwięcej jedzenia. Do płynnych posiłków dołączyły zmiksowane konserwy, podawane z odpowiednio dużej strzykawki i z godziny na godzinę było widać, że stan kotka zaczyna się poprawiać. Glukozy na tamten moment nie byłem w stanie zdobyć, a eksperymenty z miodem czy innymi domowymi sposobami, tak jak czasem robi się to przy hipoglikemii u ludzi, w przypadku wrażliwego kociego żołądka mogłyby tylko pogorszyć sytuację. Zresztą boleśnie przekonałem się o tym kilka dni później, ale o tym powiem za jakiś czas. Następnego dnia rano pojechaliśmy na kolejną kroplówkę do kliniki. Postanowiłem podzielić się swoimi obserwacjami. Powiedziałem, że moim zdaniem to może być hipoglikemia. Odpowiedź krótkie, być może i tyle. Bez badania cukru, bez dodatkowych pytań. Jedyny plus był taki, że do końca terapii nikt już nie wrócił do teorii o wewnętrznej infekcji i konieczności robienia dziesiątek badań, żeby w ogóle ustalić, co mu jest. Usłyszeliśmy jeszcze, w razie czego możemy dziś podać kroplówkę z elektrolitów. Pomyśleliśmy, skoro już tu jesteśmy, a Venflon jest założony, chociaż go nawodnimy, zawsze to mniej walki ze strzykawką w domu. Po około godzinie jednak przerwaliśmy podawanie. Hitman zaczął protestować i to konkretnie, bo ileż można leżeć na tym stole zabiegowym. Nawet nie wiecie, jak może takie zachowanie w takiej sytuacji cieszyć. Nie chcieliśmy dokładać mu też stresu, zresztą sam lekarz stwierdził, że ta kroplówka chyba nie jest aż tak konieczna. Poprosiliśmy jeszcze o coś cudownego na apetyt, bo choć przetestowaliśmy już wiele środków, bo Hitman od zawsze był niejadkiem, żaden nie przynosił wyraźnych efektów. W domu dalej karmienie na siłę, do tego posmarowaliśmy mu ucho tą cudowną maścią na pobudzenie apetytu i po kilku godzinach przełom. Hitman zaczął sam podchodzić do misek. Im więcej jadł, tym bardziej wracał do siebie. Maść działa, a razem z jej działaniem wzrasta poziom cukru. Oczywiście maść można stosować tylko sporadycznie, bo też ma swoje skutki uboczne, ale wtedy to było ratowanie mu życia. Reszta była już w naszych rękach, bo samo podawanie wody i jedzenia, żeby przeżył, to za mało. Trzeba go było, mówiąc wprost, odbudować. Przez kilka miesięcy antybiotykoterapii schudł prawie 2 kg. Zaczęło się miksowanie mięsa, przygotowywanie papek, które da się przecisnąć przez strzykawkę, gotowanie wywaru z siemienia lnianego, żeby odbudować florę bakteryjną. Dla wielu może to brzmieć śmiesznie, ale jeśli ktoś kocha zwierzęta i widzi, jak z dnia na dzień te wszystkie zabiegi zaczynają działać, jak pupil odzyskuje energię i dawną radość życia, to jest widok bezcenny. Z dnia na dzień karmienie strzykawką zaczęło przypominać nomen omen zabawę w kotka i myszkę. Uzyskujący siły Hitman każdego dnia wymyślał nowe sztuczki, żeby moja misja nie zakończyła się sukcesem. I ktoś mógłby pomyśleć, że to było męczenie go na siłę. Nic bardziej mylnego, to były zawody, kto kogo przechytrzy. Zdarzały się sytuacje, że przychodziłem z całym zestawem napełnionych strzykawek, ale zanim zaczęliśmy karmienie, musiałem jeszcze zrobić coś innego. I wtedy bestia zupełnie ostentacyjnie zrzucała łapą strzykawki na podłogę, patrzyła na mnie z takim wzrokiem, jakby chciała powiedzieć: no serio? Ja pół dnia planowałem, jak cię przechytrzyć, a ty się teraz zajmujesz czymś innym. Oczywiście to karmienie musiało odbywać się z wyczuciem. Granica była bardzo cienka, chwila nieuwagi i Hitman mógł wszystko zwrócić. I niestety boleśnie się o tym przekonałem. Pewnego dnia przypomniałem sobie, jak kiedyś ratując naszego psa z naprawdę ciężkiego stanu, podawaliśmy mu specjalne wysokoenergetyczne płyny, takie psie nutri-drinki,
witaminy, minerały, wszystko co potrzebne do rekonwalescencji. Okazało się, że są też wersje dla kotów, no więc nie myśląc za wiele kupiłem i strzykawką podałem Hitmanowi dawkę dokładnie taką jak w ulotce. I dopiero chwilę później przyszło olśnienie. Ty geniuszu instrukcji ulotek, a to, że koci układ pokarmowy jest tak delikatny, że nawet nową karmę wprowadza się od minimalnych ilości, to wziąłeś pod uwagę? Oczywiście, że nie. Skoro w ulotce była taka dawka, to dokładnie taka znalazła się w żołądku bestii. Niech szybko dochodzi do siebie. Na efekty długo czekać nie trzeba było. Hitman dostał takiego rozwolnienia, jakiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Dosłownie tryskało z niego wodą. Złość na siebie to mało powiedziane. Kot jeszcze słaby, a ja dokładam mu kolejnych problemów zdrowotnych. Od następnego dnia NutriDrink wrócił do łask, ale już zupełnie inaczej. Zaczynaliśmy od kilku kropel, potem z dnia na dzień trochę więcej i wszystko w końcu wróciło do normy. Pod koniec tygodnia, gdy zbliżała się wizyta na ewentualne wyciągnięcie szwów, Hitman był już wyraźnie w lepszej formie. Najbardziej było to widać w oczach. Jeszcze niedawno zamglone, puste, nieobecne, a teraz znów pojawiła się w nich radość życia, spokój, zadowolenie. Dla nas po tym wszystkim był to naprawdę piękny widok. No i nadszedł w końcu dzień wizyty w klinice. Znowu stres. Na szczęście wcześniej ustaliliśmy jedno, przy wyciąganiu szwów żadnej narkozy, żadnych głupich jasiów. Hitman jest na tyle spokojnym kotem, że da sobie wszystko zrobić bez niepotrzebnych dodatkowych medykamentów i całe szczęście wizyta przebiegła bardzo szybko i sprawnie. Rana goiła się idealnie, chwila, wyciągnięcie szwów i właściwie po wszystkim. Leków nie trzeba już podawać, nikt nie pytał jak Hitman się czuje, jak przebiega ta cała pseudo niezidentyfikowana infekcja. Jaki powód stanu na granicy życia i śmierci został wpisany do dokumentacji? Szczerze, nie mieliśmy już siły tego dochodzić. Mogłoby się wydawać, że wszystko jest już w porządku, że najgorsze mamy za sobą i może faktycznie najgorsze minęło, ale myliłby się ten, kto pomyślałby, że teraz już nic więcej się nie wydarzy, że od tej pory będzie już tylko z górki. Niestety, nie w naszym przypadku. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co działo się dalej, zapraszamy do kolejnego odcinka tej serii. A jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych materiałów. Zachęcamy też do lajkowania, komentowania i udostępniania naszych filmów. To naprawdę bardzo nam pomaga. Jeśli chcecie poznać lepiej historię Hitmana i Nadira, zapraszamy również na nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama i TikToka. Na dziś będę się z Wami żegnał. Życzę Wam wszystkim spokojnych, radosnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku.